bum, bum, bum. Moi drodzy, dzisiaj powiemy, dlaczego gwiazdom porno należy płacić w bitcoinie, a nie w dolarach. Łukasz nam to wyjaśni. I w ogóle omówimy całą sytuację związaną z Donaldem Trumpem i wszystkim w koło. Łukasz, gdybyś mógł powiedzieć, co się dzieje, jeżeli chodzi o Donalda Trumpa, bo Donald Trump powiedział jeszcze jedno bardzo ważne zdanie ostatnio, jak był aresztowany, że oto koniec dolara. I tylko dlatego rozmawiamy o Donaldzie Trumpie, nie dlatego, że chcemy wiedzieć, jak się płaci gwiazdom porno, tylko właśnie dlatego, że on wypowiedział te ważne zdania, ale jak to było z tą gwiazdą porno? Okej, właśnie, podsumujmy. To jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, bo z jednej strony tutaj możemy słyszeć święte oburzenie na temat tej całej sytuacji, jak on mógł coś takiego zrobić, ale może od początku. Donald Trump został zatrzymany z powodu sprawy prowadzonej przez nowojorską prokuraturę i to jest nie szczebel federalny, a stanowy, co też może świadczyć o pewnej randze sprawy. Został zatrzymany, czy został aresztowany z powodu tego, że w czasie kampanii, w zeszłej kampanii zapłacił znanej gwieździe porno za milczenie. $130 000 zapłacił. Nieprawda jest to, co powiedziałem. Nie za to został aresztowany. Aresztowany został za to, że zapłacił jej używając środków z konta kampanijnego. To jest powód formalny, dla którego został aresztowany. Czyli krótko mówiąc, że zdefraudował albo wydał w niewłaściwy sposób $130 000 z funduszu kampanijnego. Po pierwsze, trzeba tutaj zaznaczyć, że wszyscy ci, którzy oburzają się, że jak on mógł zapłacić za milczenie, tak, powinni pamiętać, że praktycznie każdy z tych oburzonych podpisał się pod taką umową, że będzie milczał i dostaje za to pieniądze. O jakiej umowie mówisz? Na przykład umowie o pracę. W umowie o pracę jest wyraźnie klauzula, która mówi o tym, że obowiązuje każdego pracownika coś takiego jak tajemnica służbowa. I zobowiązuje się nie ujawniać tej tajemnicy służbowej, między innymi w zamian za to dostaje wynagrodzenie. Jakby nie patrzeć, nigdy nie byłem w takiej relacji, ale jeżeli ktoś świadczy usługi seksualne, to jego też obowiązuje tajemnica służbowa. Może nie miał tego formalnie spisanego i chciał mieć jakiś formalny aspekt. No nie wiem, może się okazało, że ta kobieta dostała propozycję napisania książki i liczyła, że zarobi na tym $100 000, a Trump powiedział, to nie pisz tej książki, ja ci zapłacę z góry i jeszcze 30% bonus. Oczywiście tutaj trochę żartuję sobie, ale wydaje mi się, że tak, z jednej strony możemy powiedzieć, że to straszne, jak on mógł zapłacić, jak on mógł skorzystać z takich usług. Ja teraz moralnie nie oceniam tego, skupiam się jedynie na formalnym aspekcie. I podkreślam, że po pierwsze prostytucja w Stanach nie jest zakazana i sąd za to nie może skazać. Po drugie, płacenie komuś za milczenie jest bardzo powszechną praktyką i jest również legalne. Co więcej, sami podpisujemy tego typu umowy, jak i najbardziej popularna forma w kontaktach biznesowych NDA, tak zwany, czyli Non-Disclosure Agreement, czyli zgoda, czy to jest porozumienie o zachowaniu informacji poufnych. Jak firmy dwie chcą dokonać jakiegoś dealu, to czasami dochodzi do ujawnienia poufnych informacji. Takie porozumienie o tym, że te informacje nie zostaną ujawnione, się podpisuje. To są wszystko standardy, więc uważam za pewną hipokryzję, jeżeli ktoś mówi o tym, że Trump powinien odpowiadać za to, że to jest skandaliczne, że płaci za milczenie kogoś. To tak, pierwsza sprawa. Kolejna, to że użył środków kampanijnych. Tak, to jest złe. To jest nielegalne, pomylił się, może celowo to zrobił. Zastanówmy się nad tym w ten sposób. Dla mnie $100 000 to nie jest kwota, którą wydaję każdego dnia na trampki czy na burgera, ale z punktu widzenia Trumpa ta kwota jest
powiedzmy znacznie mniej istotna niż dla mnie, więc prawdopodobnie dla mnie kwota na przykład 100 zł nie jest jakąś dramatyczną kwotą i mogę czasami wydać ją trochę lżejszą ręką, a dla kogoś innego to będzie 10 zł. Jak byłem na studiach i nie miałem żadnych dochodów oprócz kieszonkowego, to 10 zł byłoby dla mnie bardzo istotną kwotą. Więc ale wszystko zależy myślisz, od Łukasz, że Trump mógł być nieświadomy tej operacji, że mógł tego nie wiedzieć, nie zauważyć? Myślę, raczej... że wiedział, zauważył, nie przywiązał do tego wagi. Ale to jest moja ocena, ponieważ uważam, że gdyby pomyślał w ten sposób, że to jest coś, co jest faktycznie istotnym naruszeniem zasad, to dla kwoty $130 000 myślę, że by nie ryzykował. Jakby to było 13 milionów, to może bym się, to bym... Pytanie, ile on takich $130 000 zapłacił. Wydał, no, to też jest no nie, sprawa. jak dużo. Natomiast Oczywiście. nie mówilibyśmy dzisiaj o Trumpie, gdyby nie jego właśnie komentarz, który miał miejsce w dniu, kiedy został zatrzymany, chociaż tutaj jasno trzeba powiedzieć, że zatrzymany i wypuszczony. W ogóle bardzo ważne, nie był skuty w kajdanki, nie zrobiono mu zdjęć do kartotyki, ale policyjnej. zrobiono teatrzyk pod publiczkę. No oczywiście, ale właśnie, Donald Trump mówi, że to już jest koniec Ameryki, jaką znamy. Mówi, że to jest również koniec dolara. I tutaj ten wątek chciałbym z Tobą w tej chwili jakby zgłębić. Zadaję pytania w tej chwili. Czy może mieć to jakikolwiek, może być jakiś wspólny strumień działań a propos jeszcze wydarzeń związanych z CZ-em, choćby tą oszukaną czerwoną notą wydaną przez Interpol. Wiemy o tym, że to był fake, ale jednak taki fake, który sprawił, że z Binance'a znowu wypłynęło bardzo dużo środków. Rozwiniemy tą myśl. Czy mogło mieć to powiązanie jakieś z FTX-em? Czy też Donald Trump być może wie o tym, że dominacja Chin na arenie międzynarodowej, tej finansowej, jeżeli chodzi o chińskiego juana, jest rzeczą już nieuniknioną i być może ma jakąś wiedzę i chcieli go z tej wiedzy rozliczyć i dlatego rozpoczęło się to postępowanie. Chociaż wiemy, że to postępowanie rozpoczęło się dlatego, że Donald Trump przygotowuje się do wyborów, więc to jest najprostsze wytłumaczenie. No, można powiedzieć, że od wielu lat, od samego początku, gdy Trump pojawił się na scenie politycznej, wielu ludzi szuka cały czas tak zwanych haków na niego. Demokraci powołali kilka komisji, które przez wiele lat próbowały, takich oficjalnych komisji, które badały sprawy, bardzo wiele spraw różnych, naprawdę wszerz i wzdłuż i tak naprawdę niczego nie były w stanie udowodnić. Więc powiedziałbym, że Trump jest prześwietlony na bardzo, bardzo wiele sposobów i jeżeli jedyne co znaleźli to te $130 000 wydane w sposób niewłaściwy, no wydaje mi się, że jest to niedużo. Więc dlatego uważam, że może nie do końca prawdą jest, że wydawał wiele razy po $130 000. Natomiast oczywiście uważam, że to jest coś złego. I teraz przechodząc do Twojego pytania, czy Trump wiedział, czy to są jakoś sprawy powiązane, aresztowanie i tutaj te problemy z krypto. Jeszcze do tego możemy dodać hearing, przesłuchanie przed Kongresem i przed Izbą Reprezentantów trzech bardzo ważnych osób, przedstawiciela Fedu, przedstawiciela FDIC, czyli to jest tego funduszu, który zabezpiecza depozyty bankowe i przedstawicielki Skarbu, Departamentu Skarbu odnośnie problemów, kryzysu w systemie bankowym. Problemy z Binance'em, pozew Binance'a i tak dalej. Te wszystkie sprawy, czy one są powiązane? W mojej opinii nie. Ponieważ Trump jest sprytnym graczem i on próbuje ugrać, czy zagrać na tej nucie, która teraz jest jakby na fali i to, że on teraz powiedział o tym dolarze, powiedział o tym, że się kończą Stany Zjednoczone, w mojej opinii to jest tylko zagrywka już polityczna, przygotowanie się pod kampanię. Trump faktycznie jest bardzo polaryzujący. Nie do końca mi się to podoba, uważam, że chyba za bardzo, moja prywatna opinia, natomiast to była taka zagrywka,
Pamiętasz, jakie było hasło Trumpa przy poprzedniej kampanii wyborczej, tej kampanii, America Great Again. A teraz będzie mógł mówić Make Dollar Great Again. I czy to nie jest przygotowanie... MDGA, MDGA jakoś nie brzmi tak samo jak MAGA. No tak, ale chodzi mi o to, że faktycznie może teraz przygotowywać swoich wyborców do takiego myślenia, zobaczcie, to jest ostatni dzwonek, żeby ratować to, co jest jednym z naszych największych bogactw, czyli dolar, który jest uznany za walutę międzynarodową. Tak. Musimy ratować to, bo jeżeli nie, no to Chińczycy, ci źli Chińczycy przejmą tutaj nad nami władzę i myślę sobie, że to... że faktycznie Trump jako sprytny polityk z jednej strony odwraca uwagę od tego, co się dzieje w jego tam życiu prywatnym, a z drugiej strony to może być hasło wyborcze, albo jeden z fundamentów kampanii wyborczej. Że kryzys bankowy, kryzys dolara na pewno będzie obecny w czasie wyborów i w czasie tej kampanii. Zresztą widzimy to już choćby po zagrywkach gubernatora Robert DeSantis. Teksas czy Floryda? Floryda. On powiedział, tak, Floryda oczywiście. On ostatnio wypowiedział się odnośnie planu wprowadzenia CBDC przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską. To on zgłosił ustawę, która ma być przegłosowana. Nie została chyba jeszcze przyjęta, że na Florydzie CBDC będzie zabronione. Będzie banned, totalnie zabronione. I to jest ciekawe, bo albo myśmy rozmawiali kiedyś poza anteną na ten temat, albo na którymś z kwadransów z Kangą, że pojedyncze stany mogą się sprzeciwić federalnemu wprowadzeniu CBDC. Tak, one tam, w ogóle autonomia Stanów to jest temat na osobną dyskusję, ponieważ Stany wcale nie są takie jednolite i co więcej, niektóre Stany mają inne prawa niż inne Stany. Teksas, na przykład Teksas ma jako jedyny prawo do tego, żeby opuścić bez żadnego problemu Unię. No pewnie z problemem, ale ma w konstytucji to zapisane, tak? Ma zapisane prawo do tego, że jeżeli zostanie przegłosowane, to oni mogą opuścić Unię. Okej, zostawmy na razie Stany Zjednoczone jako jego problemy polityczne, ale wróćmy do tematu upadku dolara, dominacji czy hegemonii Chin. Wiemy o tym, że Chiny budują bardzo agresywnie swoją obecność w Afryce. Znowu mówi się o krajach BRICS, czyli Brazylia, Rosja, Indie, China i South Africa. O tym, że one pracują wspólnie nad tym, żeby wymyśleć swoją własną walutę, własny punkt odniesienia, tak? Własny standard, do którego będą odnosili wszelką wartość. Malezja na przykład bardzo głośno mówi o tym, żeby powołać Azjatycki Fundusz Monetarny, który będzie właśnie wypuści taką walutę. Indie mówią o tym, że rupia musi być standardem i ma być właśnie nowym odnośnikiem. Chiny same z siebie mówią, że yuan. Generalnie robi się zamieszanie. Tak. Generalnie robi się zamieszanie, więc nie do końca jestem przekonany, czy widzimy tutaj możliwość powstania jednego jakiegoś rozwiązania. Może będzie tak, że powstanie wiele walut, które będą, i to jest to, o czym mówiliśmy chyba z pół roku temu, że powstanie wiele zamkniętych kręgów, w którym każdym z tych kręgów będzie obowiązywał inny standard, inny punkt odniesienia. Pytanie, co będzie łączyło te kręgi? No, bo w tej chwili, jeżeli mówimy o takich kręgach, no to mamy amerykański dolar, mamy strefę euro, tak? No i jak rozumiem, porozumienie państw BRICS to jest takie porozumienie, żeby stworzyć kolejną strefę. Jak rozumiem, ty nie odczytujesz tego, że byłaby jedna wspólna waluta uznana przez te państwa? Ja bardziej patrzyłem, jak tak myślałem o tym, co robią Chiny, to myślę, że Chiny bardzo silnie parły do tego, żeby yuan był nowym standardem, tak. nową walutą. Zresztą wydaje mi się, że Trump o tym powiedział, że to będzie kolejny standard. Natomiast później zacząłem myśleć, że Chiny odkryły, że tego nie dadzą rady zrobić. Że nie będą w stanie wprowadzić juana jako tego głównego, tak jak dolar, dla całego świata. Że nie uda się to i mogły zacząć rozważać
bo zróbmy krok wstecz. Dlaczego Chiny chcą zastąpić dolara? No bo mówią, a Stany są silne, ponieważ ich waluta narodowa jest standardem międzynarodowym. Tak. Dzięki temu mogą na przykład drukować masę dolarów i przepychać inflację od siebie na zewnątrz. I robić zakupy po prostu. Tak. I to jest to, co powoduje, że Stany są potęgą. Tak można czysto ekonomicznie na to popatrzeć. Więc jeżeli Chiny mówią, no to my chcemy mieć taką walutę, żebyśmy my mogli eksportować naszą inflację do innych krajów. No i to byłoby bardzo fajne dla Chin, no ale się nie udaje. No to mówią, to kurczę, to może sama likwidacja dolara jako narzędzia, jako standardu międzynarodowego już wystarczy do tego, żeby podważyć panowanie Stanów Zjednoczonych na świecie. I sądzę, że to jest to, do czego w tej chwili Chiny dążą. No dobra, ale czy wyobrażasz sobie dzisiaj świat, w którym nie ma tej jednej wyznaczonej, ustalonej waluty międzynarodowej? Jednego odnośnika? Nie. Tak. Uważam, że tak nie może być. Przypomnę czasy bardzo dawne, jeszcze przed standardem złota, jeszcze przed tym, jak ludzie wymieniali się, gdzie pieniądze były jako narzędzie wymiany wartości, były w powszechnym użyciu. Jeżeli nie ma jednego wspólnego standardu, to handel międzynarodowy jest praktycznie niemożliwy. Nie da się w łatwy sposób dokonywać wymiany. Jeżeli każdy kraj ma swoją walutę i nie mamy odnośnika, który łączy te waluty, no to jak ja mogę wycenić, ile dana rzecz w Chinach jest warta, ile na przykład euro jest warte w złotówkach, albo ile yuan jest warty w euro. Nie ma możliwości, bo musi być jakiś jeden odnośnik. No chyba, że jednak pójdziesz w ten skomplikowany model i jeżeli jest złotówka, to każdego dnia sprawdzamy, jaka jest siła tej złotówki w stosunku do funta, do euro, do juana, no tak jak patrzymy na tabelę kursów każdego dnia, to tak to wygląda, no nie? Wiesz, tabela kursów tak naprawdę jest tabelą pochodną. To, że my mamy kurs złotówki do funta, to wynika tylko dlatego, że jest kurs złotówki do dolara i kurs funta do dolara. I wypadkową tego jest kurs złotówki do funta. Tak jest dlatego, że dolar jest tym odnośnikiem. My żyjemy w tej chwili w czasach standardu dolara, czyli dolar wyznacza standard wartości. Kiedyś to było złoto, teraz jest to dolar. Wiele krajów, które nie są przychylne Stanom Zjednoczonym, dąży do tego, żeby znieść ten standard i w ten sposób umniejszyć na sile Stanom Zjednoczonym. Czy Stany Zjednoczone na to pozwolą? Nie wiem. Na pewno, tak przynajmniej wygląda, Biden nie jest tym prezydentem, który najlepiej się do tego nadaje. Nie jest osobą, która będzie w stanie zagrać tutaj w odpowiedni sposób. No, nie wiem, czy w ogóle widziałeś, w Europie, a szczególnie w Polsce, jest bardzo silna cenzura w mediach na temat tego, co się dzieje z prezydentem Bidenem. Otóż chodzi o jego wiek? No powiedzmy, o jego wiek to mniej, ale o to, jakie ma praktycznie za każdym razem, jak ma jakiekolwiek wystąpienie publiczne, to dochodzi do mniejszych lub większych wpadek, włącznie z tymi, że nie wiem, że można upaść ze schodów. Nie? No tak, dlatego rozumiem, że wieku, można upaść ze schodów, gdy się schodzi. Jak się wchodzi, to jest ciężej upaść. On potrafił nawet upaść, jak wchodził. On jest czasami strasznie zagubiony, nie potrafi czytać z promptera, nie potrafi przeczytać słów, mylą mu się słowa, zapomina. To jest bardzo, bardzo częste. To jest oczywiście kwestia jego wieku. Tutaj nikt nie może mieć do niego pretensji, on nie jest dziwny, to jest normalne. Ale myślę, że nie jest w stanie udźwignąć rządzenia, no nie ma co tu ukrywać, w pewnym sensie światem.
A skoro dotarliście do tego momentu w tym filmie, to znaczy, że ten film Wam się podoba. A skoro Wam się podoba, Was interesuje, to warto kliknąć w subskrybuj, warto kliknąć w dzwonek i w ten sposób pomóc nam dotrzeć do jeszcze większej ilości osób. Może jeszcze więcej osób będzie zainteresowanych właśnie tym, co słyszysz. Ale jeżeli jesteście już tymi najodważniejszymi z najodważniejszych, to jeszcze udostępnijcie ten materiał na swoim wallu, na swoim Twitterze, czy gdziekolwiek indziej. Zabrzmiało jak challenge. Zobaczymy, kto go przyjmie. Mamy taką sytuację, że faktycznie imperia albo imperium chińskie będzie chciało zdetronizować dolara na rzecz swojego juana, albo będzie chciał czegoś innego. No ale właśnie czego? I być może chodzi o tą walutę, która ma powstać w porozumieniu tych państw Tak. BRICS. No albo, i myślę, że jest prawdopodobne, że myślą o czymś takim, że takim standardem może być na przykład Bitcoin. To by była tak. rewelacja. Swego czasu żyłem w takim przekonaniu, że jeżeli Chiny poniosą porażkę we wdrożeniu CBDC, swojego CBDC, to będą walczyły z powrotem o przywrócenie Bitcoina, żeby właśnie osłabić Amerykę. Ale to by było strasznie ciężkie, Łukasz, bo zobacz, przecież wartość, no jeden z tych zarzutów, który stawiany jest Bitcoinowi dzisiaj i pewnie jeszcze przez najbliższe 20 lat, to jest jego wybitna niestabilność. Jednak ta waluta międzynarodowa, ona musi być stabilna. Natomiast gdyby się okazało, że Bitcoin staje się jednak tym odnośnikiem, tą walutą międzynarodową, to być może stałby się i stabilny, bo nagle by się okazało, że duże instytucje państwa zaczęłyby go nabywać też, choćby... No, myślę, że generalnie byłaby, ale to już są czyste spekulacje tak. i fantazje, jakieś, nie powiem jakie sny kryptowaluciarzy, że Bitcoin zacząłby kosztować $1 milion, no i wtedy zmiana na poziomie $1000 dziennie nie byłaby istotną. A zachowalibyśmy ten sam poziom zmiany jak teraz. Nie? Więc ja generalnie myślę o tym, gdybym miał w jakąś taką teorię spiskową uwierzyć pod przymusem tego, że muszę uwierzyć, bo jak nie uwierzę, to umrę, to bym też myślał o tym, że Chiny jednak będą zbliżały się do tego Bitcoina. Zresztą no, czekam na ten moment, aż poza Hongkongiem będzie można swobodnie obracać kryptowalutą. Wydaje się, że to będzie niedługo. Jak Europa w tej całej układance się tutaj dopasowuje? Wiem o tym, że odbyła się jakiś czas temu bardzo ciekawa rozmowa z Krystyną Lagarde, tak? Lagarde? No, panią prezes Europejskiego Banku Centralnego. Tak, wczoraj, czyli w czwartek, 6 kwietnia został taki opublikowany tweet, w którym zwrócono uwagę na fragment wypowiedzi pani prezes ECB, jak mówi zaraz powiemy o czym, o CBDC, ale to nagranie zostało przytoczone teraz, zrobił się wokół tego bardzo duży szum, ale ustalono, że to nagranie, ten fragment nagrania pochodzi z tego nagrania zrobionego w zeszłym roku, gdzie wielu polityków, wiele ważnych osób zostało nabranych, sprankowanych na to, że będą mieli rozmowę z prezydentem Ukrainy Włodzimierzem Zeleńskim. Tak. I w czasie tej rozmowy, znaczy jedną z ofiar była pani Krystyna i ona wypowiadała się, czy rozmawiali na temat CBDC. Tak. I padły z jej ust dwa takie stwierdzenia, czy trzy, bardzo istotne. Pierwsze było takie, że oni chcą wprowadzić CBDC, żeby kontrolować płatności. Żeby móc kontrolować płatności, to jest ten cel. Oczywiście drugie stwierdzenie było takie, że oczywiście pewne małe płatności nie będą kontrolowane, no bo może się tego nie da zrobić albo po prostu nie będą tego kontrolować. Małe płatności ona zdefiniowała jako poniżej 300-400 euro. I zaraz potem zauważyła, że ten CBDC motywowała tym, że trzeba kontrolować, żeby organizacje terrorystyczne nie były finansowane. Potem mówi o tym, że te za 300-400 euro nie muszą być kontrolowane, czy nie będą kontrolowane, a potem mówi, no oczywiście my wiemy, że organizacje terrorystyczne mają
fundusze dzięki temu, że jest bardzo wiele anonimowych wpłat na niskie kwoty. Tak, tak zwany smurfing. No nie małe, jak smurfy. Krótko mówiąc, mówi, chcemy kontrolować wszystkich obywateli pod hasłem organizacji walki z terroryzmem. Małych wpłat nie będziemy kontrolować i wiemy, że małe wpłaty używane są do tego, żeby zasilać fundacje czy fundacje terrorystyczne. Fundacje tak. Terrorystów. I to jest jakieś pomieszanie z poplątaniem. Powiedz, dlaczego ona tak swobodnie o tym mówiła? Bo no, była przekonana, że to jest prywatna rozmowa. Tak, właśnie. To jest taka rozmowa w 4 oczy, czy tam, nie wiem, czy był tłumacz, czy nie, chyba nie było. Rozmawiali na wiele różnych tematów. Równie ciekawe rzeczy mogliśmy usłyszeć w zeszłym tygodniu, bo były te przesłuchania tych 3 ważnych osób. Wróćmy jeszcze do tego wątku tych przesłuchań. 3 osoby z 3 ważnych organizacji były przesłuchane w ciągu ostatnich kilku dni w związku z upadkiem banków. To był chyba główny temat, ale pojawił się również wątek kryptowalutowy. Możesz przypomnieć jeszcze raz, kto był przesłuchiwany? Tak, przesłuchanie miało miejsce przed Kongresem i przed Izbą Reprezentantów. 2,5 godziny, 5,5 godziny. To drugie, 3 osoby, przedstawiciel Fedu, przedstawiciel FDIC, czyli instytucji, która zajmuje się ochroną depozytów i przedstawicielka, wysoko postawione wszystkie te osoby były, przedstawicielka Ministerstwa Skarbu, Department of Treasury, czyli bardzo ważne osoby, bardzo dużo ciekawych pytań. Dużo oświadczeń, niektóre głupie, nie wszyscy byli mądrzy, natomiast faktycznie można powiedzieć 8 godzin grillowania Fedu, FDIC i Ministerstwa Skarbu no, ujawniło wiele rzeczy. No, tego, że na przykład przedstawiciel Fedu na początku mówił, że w ogóle nie wiedział nic na temat SVB, problemów SVB do kilku dni przed, czy 2 dni przed tym, jak on został, to się oficjalnie pojawiło. Potem mówił, że Fed badał sprawę już w październiku 2021 roku, ale do marca 2023 roku nie mieli jeszcze konkluzji żadnych, a potem w trakcie przesłuchań przed Izbą Reprezentantów się okazało, że jednak to był 2019, bodajże marzec. Że już mieli wtedy jakąś wiedzę. Już rozpoczynali stwierdzenia. Były bardzo ciekawe pytania zadawane wprost. Czy było wiadome, czy oprócz tych banków, czy inne są zagrożone? Mówią, była jasna odpowiedź, że nie. Podczas gdy mamy raporty, które pokazują, że prawie 200 banków ma gorszą sytuację niż SVB czy Signature Bank. Mamy sytuację, gdy, i to było jedno bardzo ciekawe pytanie, zadane chyba na przesłuchaniu przed Izbą Reprezentantów, gdzie padło wprost pytanie do pani z Ministerstwa Skarbu, czy kryptowaluty były przyczyną albo w jakikolwiek sposób przyczyniły się do tego kryzysu bankowości. I odpowiedź była jednoznaczna: nie. Właśnie. To było bardzo takie jednoznaczne stwierdzenie. Ujawniono na przykład, że w okolicach 7 albo no przed tymi problemami z SVB wypłynęło z tego banku 170 miliardów dolarów. O. To jakby było ktoś miał wcześniej wiedzę? Czy jakaś grupa miała wiedzę o tym, że mogą być problemy? Takie są plotki. Taki odwrócony insider trading. Tak, uciekajcie póki jest jeszcze skąd i z czym, no bo przegrywa ten ostatni. Z drugiej strony można powiedzieć, że każdy bank jest podatny na tego typu akcje. No, gdyby nie ta wypłata, być może to SVB by jeszcze istniało. No tak, nie? Oczywiście. No i generalnie było dużo pytań. Na pewno ciekawe były wątki związane z krypto. Pojawiły się właśnie te stwierdzenia, że krypto nie jest odpowiedzialne za to. Z drugiej strony okazało się, że tak naprawdę Fed nie potrafi ocenić kondycji banków z tego powodu, że podczas robienia oceny kondycji banków, tego stres testu,
nie bierze się pod uwagę narażenia banków na utratę płynności z powodu obniżonej wartości bonów skarbowych przy zwiększającym się oprocentowaniu. To, o czym mówiliśmy, tak? Że w sytuacji kryzysu bank nie może zbywać swoich bonów aktywów, czy obligacji skarbowych po korzystnej cenie dla niego, po korzystnej, tylko sprzedaje ze stratą. Pojawiły się na przykład wątki, powiedziałbym, które naprawdę mrożą krew w żyłach, bo się okazuje, że jednym z głównych filarów bankowości są pożyczki pod zastaw hipoteczny. Jednym z głównych hipotek są oczywiście hipoteki komercyjne, pod biurowce, dla firm i tak dalej. Teraz się okazuje, że mamy straszny kryzys na rynku nieruchomości komercyjnych. No. I zaczyna się robić bardzo nieciekawie, bo najwięcej tego typu pożyczek jest udzielanych przez małe banki, które są najbardziej narażone na wszelkiego rodzaju takie zachwiania w płynności. Więc tutaj no, pojawia się bardzo dużo wątków. Tam były nawet pytania dotyczące w szczególności Nowego Jorku, ponieważ w Nowym Jorku w tej chwili jest bardzo duży kryzys związany z nieruchomościami komercyjnymi, do tego stopnia, że pojawiają się pomysły, że państwo powinno przejmować te biurowce i zamieniać je w budynki mieszkalne o bardzo niskim standardzie. No, myślę, że COVID bardzo mocno zepsuł jakość czy kondycję finansową tych firm, które były właścicielami tych biurowców, no bo po prostu ludzie wyemigrowali poza miasto. Tak? Poza miasto i przyzwyczaili się do pracy zdalnej. Teraz uwaga, to będzie mój komentarz. Ja uważam, że praca zdalna jest bardzo dobrym rozwiązaniem, ale tylko dla niektórych i tylko w niektórych sytuacjach, że jednak praca na miejscu jest dużo bardziej efektywna. Może w szczególnych sytuacjach jest mniej, ale z powodu bycia razem, wymiany informacji i takiemu socjalizowaniu się, tak, to organizacja działa o wiele sprawniej. No a z drugiej strony trzeba powiedzieć, że praca zdalna bardzo często jest nadużywana. I wiele osób tak naprawdę po prostu udaje, że pracuje. Mieć dużą dojrzałość, żeby pracować zdalnie, tak? Łukasz, musimy kończyć, bo już rozmawiamy dłużej niż pół godziny. Podsumujmy tylko, o czym rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy o Trumpie, o tych jego prywatnych problemach, ale w szczególności chodziło nam o to oświadczenie, że to jest koniec dolara amerykańskiego na rzecz chińskiego juana. Rozmawialiśmy o tym, co Chiny robiły i co prawdopodobnie będą robiły, żeby zdetronizować dolara amerykańskiego. Powiedzieliśmy o porozumieniu kilku dużych państw, które będą tworzyły wspólną politykę. No właśnie, chciałem powiedzieć wspólną politykę monetarną, czy być może wspólną walutę. No jakiś standard chcą stworzyć, który ma konkurować z dolarem i z euro. No i w końcu powiedzieliśmy na końcu o tym, jak wyglądała jeszcze rozmowa pani prezes Europejskiego Banku Centralnego. Ujawniliśmy, że to wcale nie chodzi o walkę z terroryzmem, przynajmniej według niej, jeżeli chodzi tylko o kontrolę. No i na końcu ciekawe przesłuchania, dużo ciekawego materiału. Jest takie chińskie przysłowie, obyś żył w ciekawych czasach. I to jest nie przysłowie, tylko to jest przekleństwo. Przekleństwo, tak. No a ja akurat muszę powiedzieć, że nie jest tak strasznie. To czasem zastanawiam się, mówię, siadam z popcornem przed telewizorem, mówię, no to sobie zobaczymy, co się będzie działo. Ale tak, faktem jest, że stabilizacji u nas nie ma. Mamy same duże wydarzenia. Można powiedzieć, że każdego dnia, jak się kładę spać, to myślę sobie, ciekawe, co będzie jutro. Dzieje się bardzo dużo. Dzieje się bardzo dużo i to jeszcze w czasach Twittera. Jak przeglądam najświeższe tweety, to mam dostęp do wszelkich informacji. Nie powiedzieliśmy nic o tym, że Twitter zmienił swoje logo, ale o tym powiemy pewnie na kwadransie z Kangą. Myślę, że to jest już ten moment, że powinniśmy się pożegnać. Twój okrzyk? BCK, Bitcoin ciągle królem. KNF, Kanga na fali. Wszystkiego dobrego. I pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie, klikajcie w dzwoneczek, to jest bardzo dla nas ważne. Tak jest. Dzięki, do zobaczenia w kolejnym odcinku.
bardzo intensywnym dniu. Wczoraj wrzuciliśmy z Łukaszem, nawet Tak, niektórzy ja dzisiaj rano. może zacznę jeszcze raz ten No. temat. A o EU. Dobry jestem. Bardzo dobry. Prorok jaki? Korek ten goście gada coś i przynajmniej słucha. Could depress BTC's price. But wait, I hear you saying, Wales up to